Panie dyrektorze, ma pan świadomość, że ten chłopak... Ja bym jeszcze chciała... Ja bym Nie, gówniarz do ciebie! Ale kiedy to mówisz krew, mówisz te wszystkie straszne rzeczy, to jego oczy się rozszerzają, ale nie ze strachu. Jest taki podniety. Okej, czyli mam do czynienia z małym świrem. Niedługo zacznie się to piekło. Zacznie się ode mnie. Od ciebie? To już nieuniknione, wiem o tym. Okej, nie chciałabym, żeby... Słuchaj się w radio, zaraz się zacznie. 2, 3... Szefie, tak nie zdążył dokończyć, nie? Jest jakiś incydent w szkole. Jeden dzieciak pobił drugiego, ale tak prawie, że trzeba karetkę wzywać. No jeździ ta karetka. Pojedziesz? Ty znasz, wiesz, tutaj wszyscy są tacy dość starsi, nie? Najbardziej znasz dyrektora. On się nie zmienił. No, A my zorganizujemy tą obławę, przynajmniej tyle. Czekamy na dyspozycję. A przyszło jakieś wsparcie? Ja jestem wsparciem. Przyślą pewnie zespoły badawcze. My na razie mamy być w stanie gotowości, gdybyśmy go gdzieś zobaczyli, albo gdy ktoś zgłosił podejrzanego. Ja wyślę tych naszych ludzi, żeby dali zdjęcia, pokazali twarz i powiedzieli, żeby nikt raczej wieczorem nie opuszczał mieszkań albo miał się na baczności. Okej, a coś więcej o tym zbiegu? Wyjątkowo niebezpieczny człowiek i zaraz będziemy mieli pełen dosyr, ale mniej więcej w skrócie to wygląda tak. Gościu zabijał w ciągu 6 lat. Udowodniono mu 17 zabójstw. Kobiety. Najczęściej wyciągał je w odludne miejsce lub atakował w domach. Prawdopodobnie wcześniej jakby je uwodził albo coś w tym rodzaju. Po czym brutalnie mordował. I nie macie zdjęć, ale to było na afiszach. Zresztą jeżeli ktoś jest policjantem, no to pracował nad tym tematem albo zetknął się z tym tematem, bo było o tym bardzo głośno kilka lat temu. Facet dostał potrójne dożywocie, bo akurat mordował w stanie, gdzie nie było kary śmierci. Zamknięto go, zniknął na parę lat, bo to tak naprawdę te sprawy są sprzed, nie wiem, 5, 6, 7 lat, więc zdążyły już trochę przycisnąć po innych wydarzeniach, które miały miejsce. Brzytwa dlatego, że kroił te kobiety, no brzytwą, ale robił to bardzo dokumentnie i robił to w sposób totalnie taki, że nawet najstarsi policjanci mieli problem, żeby te zdjęcia oglądać czy miejsca zbrodni. On po prostu rozkawałkowywał je tą brzytwą, tak? Mówi się też o aktach zjadania na przykład kawałków ciała, i po prostu kompletny dewiant, nie? Na tej zasadzie. Udowodniono mu, tak jak mówię, 17 zbrodni. Prawdopodobnie patrząc na to, ile ciał znaleziono w takim stanie, gdzieś porzuconych i tak dalej, zakłada, że zabił przynajmniej 80 osób. Ale 17 mu tylko udowodniono, więc to go trochę, nie to, że uratowało, bo i tak by dostał, nie wiem, po 5 dożywocie, odsiedziałby ile mógł, nie? Oczywiście była kwestia odizolowanej celi dla psychicznie chorych, tego typu rzeczy. Z jakiegoś powodu gdzieś go tam przewożono po prostu. Być może coś odpierdzielił, no tego nie macie, poszła tylko informacja, nie? Jako taka. Ja bym chciał tylko, w takim razie sięgam po telefon i piszę: hej Jana, mam do ciebie prośbę. Odpisuję. Jana to jest, rozumiem, jakiś kontakt? Tak, gdzieś tam na miejscu. Wyślij mi akta brzytwy. Jasne. Akta zdjęcia brzytwy. Znaczy tam nazwisko jest podane, nie? Tak, ona pewnie wie. No nieistotne, jak on się tam nazywa. Poszło jego imię, nazwisko, będzie jako brzytwa po prostu, tak? No. I mówię, chciałbym potwierdzić moje najgorsze obawy. Jasne. Zobaczę, co da się zrobić. Skontaktuję się z tobą. Odpowiedź, nie? Okay. Najszybciej, jak będzie to możliwe. Uśmieszek, serduszko, send. Uśmieszek, serduszko, odpowiedź, nie? Okej, słuchajcie. Samochód, jedziesz do szkoły, nie? Na miejscu już jest karetka. Ten wasz ambulans, nie? Człowiek, którego już dzisiaj widziałaś, ten Afroamerykanin, akurat kończą pracę. Jest małe boisko, kiedyś dzieci było więcej. Teraz te dzieci są, no jest to garstka, gromadka tych dzieciaków. Ja pojechałem z nią. Okej, wsiadłeś, pojechałeś za nią, z nią po prostu, tak? Masz cień. W cieniu drzewa, bo już jest koło południa, zrobiło się dosyć ciepło, jest czerwiec, przypominam prawie koniec roku szkolnego, więc tak naprawdę ci nauczyciele już mają stoi
dzieciak, który jest mocno, no powiedzmy, odizolowany. Widać, że dwóch nauczycieli go pilnuje. W sensie jest to wyrostek gdzieś 13 lat. Ty widząc go od razu wiesz, czyim on jest synem. Wiesz, że jego ojciec to twarda ręka. Taki typowy robol, alkoholik, powiedzmy, z problemami. Rodzina półpatologiczna albo nawet patologiczna. I to jest dzieciak, którego zakładałaś, znaczy parę razy już go ściągałaś za to, że no, sądy rodzinne, inne rzeczy, powiedzmy wybijanie szyb, powiedzmy dewastacja mienia, szczególnie teraz mają żerowanie, że tak powiem, na tych wszystkich opuszczonych domach, jedno małe, drobne podpalenie, jakieś znęcane się nad zwierzątkami tam się gdzieś trafiło, taki powiedzmy typek, który rośnie na całkiem niezłego zakapiora, on ma lat 13. No prawie 14 już, nie? Ale nadal jakby nic nie można mu zrobić. Myślałam, że coś jest Ma kuratora. 17. Ale Nie. jest większy niż reszta sojuszników. Jest wyrośnięty jak na swój wiek, ale jest patykowaty, chudy, rudawy. Jak się nazywają ta rodzina, nazwisko? Oni są O'Brien. I matka tam chyba Ewa, ojciec chyba to tak. John, czy coś takiego, czy Jim, nie? Jim O'Brien, bo jego parę razy już na ciupie było. On właściwie jak była, teraz pracy nie ma, więc to jest taka rodzina, która żyje z zasiłków, mówiąc krótko. I O'Brien jest jedynym dzieciakiem tak naprawdę, z którym sobie na szczęście nie radzą, bo większość im pozabierano, nie? W sensie gdzieś tam, on jako został, no bo generalnie nie wiadomo dlaczego, nie? De facto rodzinny sąd powinien go zabrać, ale w jakiś sposób tego nie zrobił. On powinien być izolowany od innych dzieciaków, przynajmniej zdaniem wielu osób. W każdym razie stoi taki trochę pozbawiony wyrazu twarz, trochę wrednawy uśmieszek, trochę piegów na tej twarzy, takiej dziobatej, ty go dosyć dobrze znasz, bo wiesz, że te wybijanie szyb i tak dalej. Oczywiście pilnowany przez tego i widzisz chłopca, który jest dużo młodszy od niego, który ma całą głowę owiniętą bandażem, jest nieprzytomny, podłączany do kroplówki generalnie, zakrwawiony, to widać, nie? Dzieci są w szoku, blade twarze, przerażone spojrzenia, patrzą na tego chłopczyka drugiego, czego O'Briena, w sposób taki dość przerażony. Nawet dyrektor, który tutaj widział już różne rzeczy, wiadomo, dzieciaki robią różne rzeczy, też wydaje się być spięty bardzo mocno. Ja podchodzę bo tam ratownik jest obok. Tak. Podchodzę do Alistair, tak? I słyszysz tak, jak Alistair od razu wydaje, natychmiast go wieźcie do lekarza, nie? Musi być mocne uszkodzenie mózgu. Jak to wygląda? Kiepsko. Możemy mieć zejście, nie? Jedziemy. Poważnie? Tak. Dobra, to droga. To ja bym chciał jeszcze, kiedy ona podeszła, podejść do tych nauczycieli z tym dzieciakiem i powiedzieć, i podchodzę do nich i mówię, chciałbym z tym rudzielcem zamówić, Nie można. powiedzieć, porozmawiać. Bez rodziców nie można. Ja mówię, wyciągam odznakę spod koszulki, mówię, agent federalny. Tak. McFall. Policjantki, znaczy nauczycielki tak spojrzały na ciebie, wołają dyrektora. Dyrektor to jest gościu, który ma okulary, lekko postawione włosy, nie? Ty wiesz, że to jest jeden z tych rodzin założycielskich, nie? Potomków rodzin założycielskich, Weber, nie? Weber. On się nazywa Martin Weber. Był dyrektorem, był młodym dyrektorem, kiedy ty mniej więcej była gdzieś przy końcówce swojej edukacji, nie? Czyli on ma tak 42-44 lata, nie? To nie mógł być dyrektorem, no ale powiedzmy był na studiach, kiedy albo obejmował w jakiś tam sposób. No to z wami jest, na pewno się znamy. Znaczy znać go znasz, bo on jest w Radzie Miasta też, nie? No to tym bardziej. No, skandydował na burmistrza, przegrał z tym. Znaczy tutaj wszyscy co ważniejsi z Rady Miasta kandydują na burmistrzów, nie? Idzie taki w waszą stronę, jak tylko zobaczył, że jest jakiś problem, zobaczył, że ktoś błysnął odznaką. Nie mieliśmy się chyba okazji poznać. Tutaj ty Martina Webera znasz z tego, że to jest gościu wygadany, znający prawo, przepisy, jest historykiem generalnie. Prowadzi tutaj Skansen razem z tą panią starszą, która tam się nim zajmuje i tak dalej, nie? Martin Weber, dyrektor, a mam przyjemność z? Tony McFarlane. Zostałem przysłany w celu do miejscowości w celu rozwikłania kilku niejasności oraz upewnienia się, że miejscowa policja działa tak, jak powinna działać. Nie znam się na pracy policyjnej, ale wydaje mi się, że miejscowa policja robi doskonałą pracę. Jestem o tym przekonany. Chciałbym porozmawiać na osobności. A zna pan, panie agencie, prawo, że młodociany nie może rozmawiać bez obecności opiekuna prawnego lub psychologa? Rozumiem. Powiem tylko, że mam pewne podejrzenia, że może mieć to jakiś związek z naszą sprawą. Dlatego prosiłbym pana uprzejmie o to, żeby
jednak udzielić pozwolenia na takie... No rzuć sobie na ten, wpływ na innych, nie? Tu będziesz miał -1, bo on jest dosyć dużym formalistą i pewny siebie, jeśli chodzi o pozycję. 14. Mogę, ale pod warunkiem, że będę przysłuchiwał się tej rozmowie jako osoba odpowiedzialna za uczniów. Dobrze. Będę tylko po prostu patrzył przez szybę, nie muszę być świadkiem tej rozmowy, bo rozumiem, że to jest coś poufnego, policyjnego. Rozumiem. Młody Jim O'Brien, tak nazywa się chłopiec. Dzieciaki się posprzeczali. Poziom agresji był dosyć wysoki. No, nie zdążyłem zareagować, byłem wtedy w gabinecie, a Rozumiem. nauczycielki nie zdążyły za szybko. Proszę zwrócić uwagę, nie ma tutaj za dużo dzieci. Jakby, no to jest naprawdę garstka, tam jest, nie wiem, 20, może trochę więcej tych dzieciaków. Może część została puszczona do domu. Rozumiem. Także proszę do mnie. Do gabinetu. Jim. I chłopak tak spojrzał na niego. Edero, na twoim miejscu bym był trochę bardziej uważny na to, co robisz. Masz poważne problemy, prawda? Ja dopiero... No, Ona nie... Znaczy ja właśnie w tym momencie podchodzę, bo nie wiem co się dzieje, nie wiem dlaczego w ogóle do dzieciaka podchodzisz. Cześć, Lee. Dzień dobry, panie doktorze. Chciałabym też zamienić parę słów. To nie mam nic przeciwko, jeżeli pani będzie to robiła, to proszę bardzo. Ale muszę być przy rozmowie oczywiście. Znaczy... Myślę, że sobie poradzę. Panem dyrektorem. Okej, bo pan agent chce porozmawiać z dzieciakiem. Tylko pozwoli pani, że ja najpierw się po prostu poprzyglądam, bo to Tak, sytuacja... oczywiście. Jakby... Sytuacja łamie trochę regulamin, ale rozumiem, że sytuacja jest Nawet nadzwyczajna. bardzo. Tak? Słuchaj, on was prowadzi, potem porozmawiamy, nie? On was prowadzi do takiej sali, która jest teraz opustoszała, pulpity takie jak w westernie, kurczę, globusy jakieś, pomoce naukowe. Widać, że tych sal nie ma dużo. Ta szkoła kiedyś była większa, ale teraz nie jest za duża po prostu, tak? Widzisz zdjęcia dzieciaków na korytarzach, takie powiedzmy poustawione kolejne roczniki szkolne, w miarę zadbane jak na małą pipidówę. No i powiedzmy mała salka taka na 20 parę osób. Wy wchodzicie do środka, są takie oszklone drzwi, w sensie, że dyrektor może się przyglądać i właśnie tak robi. Prosiłbym tylko, żeby pan siedział tam i ja stanę tutaj, tak? Rozumiem. 2 minuty. Dobrze. Wchodzimy do tego pokoju. Sadzam chłopaka na krześle, sobie przysuwam takie... Większy chuj, co? Chłopak raczej odpowiedział na ciebie. A ja jestem gdzie? Z dyrektorem na zewnątrz albo z nim do środka możesz wejść, jak chcesz, nie? Weszłam do środka. Nie, wolałbym, żebyś jednak została na zewnątrz. Możesz się przyglądać oczywiście. Wiesz, mi nie wyciągnę broni. Nie ma tym... To nie jest jedyna... Dzieciak patrzy na ciebie takimi wyblakłymi oczyma. Nie? No dobrze, to w takim razie przepuszczam dzieciaka i zamykam za sobą drzwi, zanim wejdzie i kiwam głową. Od razu raport pod mobbing, molestowanką. No i sadzam tego gnoja. O, siadł, nie? I tak właśnie zaczął. I co, jakiś większy chuj? Przesuwam sobie Z dużego miasta. 2 lata temu pewien mężczyzna napadł na kobietę. Brutalnie ją zgwałcił. Poranił. I tak się dziwnie spotkało, że udało mi się go znaleźć. Śmiał mi się w twarz, kiedy rozmawialiśmy, dlatego zrobiłem mu... Przez przypadek potknąłem się. 2 bardzo duże blizny na twarzy. Przez przypadek uszkodziłem jedno oko. Niestety całość krwi zalała mu klatkę piersiową. I po prostu chciałem go wytrzeć, natomiast nie znalazłem żadnej szmaty, dlatego musiałem to zrobić nożem. I niestety podziurawiłem trochę gościa. To dzisiaj jeździ na wózku. Właściwie ciężko powiedzieć, żeby jeździł, bo siedzi w celi. Chłopak patrzy na ciebie takimi oczami, które... Weź sobie rzuć na intuicję. 9 plus 7 plus 3. Sukces. 19. Słuchaj, to są oczy gościa, który... Jak gdyby... On jest młody, to jest dzieciak, nie? To jest 13-14-latek, taki dojrzewający trochę szybciej, bo to jest małe miasteczko. Ale kiedy to mówisz krew, mówisz o te wszystkie straszne rzeczy, to jego oczy się rozszerzają, ale nie ze strachu. Jest taki podniety. Mhm. Okej, czyli mam do czynienia z małym świrem. Psychopatą. Okej. Odsłaniam broń, tak rozsiadając się na krześle. Czujesz, że już tam po prostu wiercą Ale ja się. siedzę tyłem do was, więc jakby... No, bo nie widzicie, tylko Ale się widzicie wie, dzieciaka. Ja wiem, co ty robisz, ale tego nie widać. Ale Dyrektor tego nie widzi. czujesz, że Ja tutaj czuję. O co konkretnie chodzi? Powiedz mi,
Wierzę, że jesteś inteligentnym młodym chłopcem, chociaż jesteś rudy. I rozumiesz, A ty jesteś stary. sytuację. Puszczam to mimo uszu. Chciałbym tylko wiedzieć, dlaczego go zaatakowałeś. Mówię w Rozumiem. Gdzie się widzisz za 5 lat, chłopie? Za 10? Nie wiem. Bo ja cię widzę na krześle elektrycznym. Okej. Powiedz mi, czym cię No wszyscy przynoszą pieniądze, on nie chciał. o kurde. Rozumiem. To chyba wszystko. No i wychodzę, zamykam... Posiedzisz tu jeszcze chwilę. Zamykam drzwi za sobą. Gościu, chłopak stał, jak tylko go zostawiłeś, nie? Tak kręci się po sali. Widzimy go za szybą. Mówię do pana dyrektora. Panie dyrektorze, ma pan świadomość, że ten chłopak... Ja bym jeszcze chciała... Ja bym Gówniarz. chciała... Nie, gówniarz do ciebie. Ja rozmowę jeszcze chciałam No. z dyrektorem. Okej, znaczy to w momencie, kiedy ten przesłuchiwał, to raczej nie, bo raczej byłaś skupiona na... Znaczy oglądałam, ale i tak mówiłam do... A, mogłaś rozmawiać, dobra. No to zostawmy ciebie, jak rozmawiasz z dzieciakiem, a wróćmy tutaj do Sylwii i Lili, rozmawia z dyrektorem. On też patrzy na niego, tak niepokoi mnie ten policjant. No ja nie za bardzo rozumiem nawet, dlaczego dyrektor pozwoli na rozmowę bez psychologa. Nie chciałem mieć problemów, ja i tego typu rzeczy. Tak, ja wiem, bardzo lubię machiwać tą odznaką. Ale tak, wiesz, obserwuję chłopak. Tak. Patrzycie, rozmawiacie. No, podczas tam. Tak, dokładnie. My stoimy tak. Znaczy widzicie jego plecy, głowę, nie? Z tyłu, więc nawet nie wiadomo, o czym rozmawiają. Nie słychać. On nie może wrócić do szkoły. Nie, ja myślę, że trzeba go będzie odizolować. Jakby to Znaczy jest musi wrócić do rodziny, na pewno, kurczę. Mm. To nie jest takie proste, bo musi mieć nakaz sądowy, jeżeli się o to postaracie, to może go gdzieś tam, wiecie, on uderzył chłopaka po prostu, a... Ja wiem, ale chodzi o to, że no to po prostu sąd rodzinny i opieka No tak. społeczna powinna go przyjść i wziąć, on to nie ma... Na razie i trzyma- tak trzeba będzie oddać go rodzicom albo porozmawiać z rodzicami. Wiem, ale nie może tu wrócić, to jest niebezpieczeństwo nie tylko dla dzieci. Ja go zawieszę. Do końca wakacji ja go zawieszę, on nie będzie miał jakby możliwości powrotu. I tak już mieliśmy dla niego dosyć mocny margines tolerancji. Powiedziałbym, że nawet byłem wręcz święty. No... W tym Cholerni porównaniu O'Brienowie. do młodego ciężko nie Z nimi zawsze problemy z O'Brienami. Nigdy Wiem. nie współpracowali. Zawieźcie go jak najdłużej i powiadam ci opiekę społeczną. Zobaczymy, czy się będzie dało coś pociągnąć w tym temacie, bo zaczyna być niebezpieczeństwo nie tylko dla Cooper? dzieciaków obok. Wy też zróbcie odpowiedni raport, bo trzeba będzie odizolować. No. Dobra. Musimy tutaj współpracować, bo miną wakacje, on się już 2 razy wykręcił. Nie, tym razem jakby słyszałeś. Zawieziesz go do jego rodziny? Tak. Słyszałeś Alistera? Hmm? Młody może się nie wykręcić tym razem, może nie przeżyć. To taki dobry dzieciak. No i możemy powiedzieć, że to mniej więcej była koniec rozmowy. Znaczy, ja bym wyszedł, żeby zdać kontekst i nie musieć tego jakby jeszcze raz... No i akurat wchodziłeś tak, kiedy był koniec Tak, rozmówki. i słyszałem tą końcówkę. Mówię, panie dyrektorze, dlaczego pozwalał pan młodemu dziecku wymuszać haracz od innych dzieci przez dłuższy czas? Nic mi o tym nie było wiadomo, żadnych zgłoszeń w tym zakresie nie było. A kto powinien wiedzieć w takim razie o takich rzeczach? No my, ale No właśnie, oskarża mnie pan o coś? absolutnie. To dobrze. Bo na to są odpowiednie kontrparagrafy. Zniesławienie tego typu Ja kwestii. tylko, proszę pana, ja tylko zadałem pytanie. To niech pan takich pytań nie zadaje, bo ja też mogę zacząć zadawać pytania. Rozumiem. Słyszałem, że chcecie odizolować dziecko. No chyba nie ma wyjścia. Tak. Najpierw i tak musi wrócić do rodziców, do prawnych opiekunów. Rozumiem. W takim razie, jeżeli wiecie, jak należy postąpić w tej sytuacji, to Należy postąpić tak, jak dyktuje litera prawa, chociaż czasami nie jest ona rozsądna. zgadzam się z tym, uśmiecham się. Zgadzam się z tym całym sercem. To będzie wszystko. Tak jak agent zarządził, tak robimy. Tak? Panie dyrektorze, Zabierzesz zabieram Jimmy'ego? go. Tak, zabieram go. Zobaczymy, czy w ogóle są w domu, bo patrząc na to, co się ostatnio działo, to... Źle się dzieje. Dobra, zabieram go. Poproszę też o... Wy musicie też raport szkolny spisać i zeznania nauczycielek i to wszystko. Tak jak ostatnio, ten sam schemat. Wszystko, żeby było do jutra na biurku u nas. Ja myślę, że zrobię to najszybciej, jak to będzie możliwe. Okej. Amber, ta psycholożka, co ma raz na jakiś czas, Tak, Amber. to ją Ona już dostała zawiadomienie, zadzwoniłem do niej, żeby natychmiast przyjeżdżała. Trzeba pomóc innym dzieciakom. Tak, dokładnie. Dzisiaj chyba i tak skończę lekcję. Część musi zostać, bo rodzice pracują na wyjeździe, więc poza miastem. Więc
No dobra. To miejmy nadzieję, że następnym razem zobaczymy się w przyjemniejszych okolicznościach. Do zobaczenia. I idę... Otwieram drzwi. Do zobaczenia, panie agencie. Ja otwieram drzwi Do do widzenia. klasy. No. I patrzę na młodego. Trzymajcie go ode mnie z daleka. Opowiadał mi jakieś straszne rzeczy o krwi i krojeniu ludzi. Że komuś zrobił komuś krzywdę i tak dalej. On jest totalnie p***nięty. To nigdy nie miało miejsca. Jeżeli pani wierzy osobie, która wymusza haracz na innych dzieciach oraz... Nie wymuszał żadnych haraczów. Absolutnie nie. Absolutnie Jeszcze mnie, kurde, język. Jimmy, język. Przepraszam, panie dyrektorze. Siedzi za pobicie. Wszyscy zawsze dla mnie. I prawdopodobnie... A to nie moja wina. Za pobicie. Gdzie ja nigdy nie odbyłem żadnej kary w więzieniu. Dobra, koniec tej... Jesteś zawieszony, tak. Jimmy. Zajebiście. Zbiera się młody do radiowozu. Jedziemy na dołek? Nie. Ale w twoim przypadku idziemy do rodziców. No, rodziców. I tak idzie z tobą, nie? Tak. No, mocno oberwał, co? Tam mówi młody. No. No chyba ty najlepiej o tym wiesz. No aż tak mocno nie chciałem go uderzyć. Trochę mnie poniosło. Trochę za bardzo. No. Ale mógł uważać. Respekt się należy, proszę pani, prawda? Jemu też. Mój ojciec mówi, że inaczej nie ma respektu. Nie słuchaj swojego ojca. Ja tego nie słyszę, jadę babcię za nimi. No, tak. Znaczy my idziemy do auta. Znaczy on leży do auta, nie? Tak ludzie patrzą, no, jak wsiada do tego, to jeszcze usiadł, nie? I jak oczywiście jak Ale dzieciaki... do tyłu go. Tak, do tyłu, jak więźnia, nie? Jak wyjeżdżał, to jeszcze dzieciakom, nie? Nauczyciele tam, wiesz... Ja mówię, chowaj te łapy. Tak jest, nie? Ciebie posłuchał, nie? Łapy pod spód, nie? No jedziemy. Dobrze. Jedziecie, słuchajcie. Tu scenę oddamy jeszcze Jamesowi, tak w tą stronę. Na 14 miałem to spotkanie, nie? Tak, ja myślę, że to będzie 14, jak ty tam nim się ogarniesz. Wchodzę do tej starej ciężarówki. Jake, wskakuj, zabiorę cię na tę przejażdżkę. Odpalam. Tym razem się posłuchał, wskoczył na siedzenie, odpalam. Nie, kurwa, tylko nie to. Jake, idziemy na spacer. No to może... Ciężarówka się zepsuła, ale daleko nie jest, więc idziemy na Nie, pieszo. miasteczko, tak jak mówię, około kilometra masz, więc może trochę mniej nawet, nie? Jedna z takich, powiedzmy, pierwszych samotnych farm, albo trochę dalej, nie? Więc słuchaj, dotrzesz tam akurat o czasie, kiedy jest to moment, kiedy ludzie robią sobie przerwę, ci, co jeszcze mają pracę, no, jakby spotykają się najczęściej właśnie pod Srebrną Gwiazdą, czyli u tego małżeństwa afroamerykańskiego, które wpisało się bardzo mocno tutaj w Silver Twins. Jak były dobre czasy, to oni prosperowali. Nie byłeś tutaj dosyć dawno, zakładam. Mówię, z tydzień i tak dalej i widzisz, że jakby niewiele się zmieniło oczywiście w lokalu, poza tym, że ludzi jest mniej. I dziewczyna, która prowadzi knajpkę, czyli ten lokal, kobitka, która jest całkiem ładną afroamerykanką, jeżeli ktoś nie jest rasistą. Ona się Dana nazywa, Witherspoon. Ma paskudną bliznę, taką tutaj świeżą, taką ranę widać, że niedawno zszytą, jeszcze ten nie ukrywa jej specjalnie. Taki jakby wypadek miała jakiś, nie? To ona tak jak Y wygląda. To ją troszkę szpeci, ale jest na tyle zaznajomiona z tymi klientami, że w innej sytuacji, wiesz, kobieta by sobie wzięła wolne, schowała się, nie jest po prostu próżna. Jakby obsługuje ludzi normalnie. Część o tej porze faktycznie jest tutaj spory ruch, w sensie spory. No jak na sytuację w Silver Twins, ale kilkanaście osób siedzi, powiedzmy, tak? Idę po Czeka drodze, na burgery, fryty. Otwieram swój portfel, w środku jest $16. No ale tutaj są ceny takie, że cię stać, nie? Zaszalejemy, Jack? Znalazłem jakąś robotę. Zamykam portfel i chowam z powrotem. Schodzą się różne osoby, nie? Lokal jest taki, że tutaj to miejscowy, ktoś z ratusza, powiedzmy ratusz też nie ma jakiegoś nie wiadomo ilu ludzi w tym ratuszu, tak? Jest burmistrz, widzisz go, przystojniak, dobrze skrojony garnitur, elokwentny, on w ogóle jest taki, powiedzmy, światowiec, nie? Siedzi z jakimś gościem, który wygląda na takiego trochę latynosa, rozmawiają, on też jest dobrze skrojony, koło nich siedzi taki trochę bardziej smutny facet, który się nie odzywa, siedzi tylko po prostu łypie oczami na lewo, prawo, szczególnie na tobie zaczął mu ten wzrok, kiedy zobaczył twoje blizny, tatuaże, jak wchodziłeś, taki typowy redneck, nie? Po prostu, więc na chwilę wyczułeś jego spojrzenie i jesteś pewny, ten instynkt, powiedzmy, z pola walki przypomina, jakby zadziałał w tej sytuacji, że to jest dość niebezpieczny człowiek, ochroniarz prawdopodobnie i prawdopodobnie ma broń przy sobie, nie?
ale generalnie siedzi, je, popija jakąś tam wodę z kryształkami lodu po prostu, a burmistrz jakby kończy rozmowę z gościem, który lekko przyciąga uwagę innych ludzi ze względu na to, że jest obcy, nie? Nie tutejszy. No i siedzi twoja znajoma, ona faktycznie trochę się zmieniła, przede wszystkim roztyła się. Wiesz co, wezmę tylko... sorry Jack, ale ostatnio mi uciekłeś, muszę cię przywiązać. Na zewnątrz lokalu smyczą go przy... Jak będziesz grzecznym psem, to nie będę cię przywiązywał. A teraz niestety to są konsekwencje twoich i tylko i wyłącznie twoich akcji. Widzisz też człowieka, z którym Przywiązuję mogłeś się go do- wychowywać, nie? On się nazywa Tom. Tom? Twój kumpel, gdzieś tam graliście, przytył, zdziczał, w sensie z wyglądu taki trochę zarósł i tak dalej, ale to jest on, nie? On też przygląda się tobie, Cześć Tom. przy piwie siedzi, nie? Kolejnym, schłodzonym. Też koszula flanelowa, tylko zielona dla odmiany. Koleżanka nazywa się Rita. Rita. Rita przytyła, mocno. Cześć Rita, świetnie wyglądasz. Ty też? Nie. Siadaj. Siadając. No na Jamesie nie widać Kawy? grama, no chętnie. Grama tłuszczu, nadal utrzymuje formę po wojsku, jakby nie wyszedł z rytmu tego. Dba bardzo, to chyba jedyne co mu pozostało, sprawność fizyczna. Podszedł do was ten starszy mąż, tutaj Jim, nie? O, wy się wszyscy znacie, nie? To też czarnoskóry. Kawa na koszt firmy, nie? Rzadko tutaj wpadasz ostatnio. A, kłopoty z farmą, wiesz. No słyszałem, że problem z ojcem. Też. No tu dużo problemów, nie wiem czy wiesz, w ogóle oczywiście rozgłośnia radiowa nadaje na wesoło, nie? Jakaś muzyka, cały czas słychać tutaj powiedzmy Tediego, jak opowiada tam historię, co jakiś czas wtrąca, jakieś lokalne historie i anegdoty, stara się być na duchu i tutaj tylko w tym, on w ogóle rozgłośnie ma po drugiej stronie ulicy, nie? Tak, żeby było zabawniej, tak po rogu. Zjesz coś? Na koszt firmy. Jestem głodna. Damy psu wody, nie? Dobra, dzięki. James, no to nie, jakby nie bierz tego do siebie, patrzę na ciebie, Afroamerykanin, nie? Spokojnie, my wiemy o twoich przejściowych problemach. Pytałeś zresztą Dzięki. kilka osób o różne rzeczy, wiesz, teraz nie jest najłatwiej, ale tu ci możemy tak pomóc, nie? Jeśli oczywiście nie obrażaj się, będziesz w lepszej sytuacji, to się odwdzięczysz. Dobra, Zrobię to, co kiedyś lubiłeś, przed wyjazdem, nie? w porządku. Tak poklepał cię, jak to Amerykanie mają zwyczaj, wiesz, przekraczając granicę i nic się nie bój, będzie dobrze. No? I tak, wiesz, ruszył do tej swojej żony, żona z tą blizną taką jeszcze zaognioną, paskudną, to niedawno się musiało stać, wcześniej jej nie widziałeś, faktycznie zaczyna się krzątać gdzieś tam na kuchni, chwilę później dostaniesz jedzenie, a Rita patrzy na ciebie, słuchaj, widzisz, to jest właśnie ten facet, nie? Biznesmen, tak, bardzo duży. To jeszcze na razie nie chcę nic mówić, nie mogę za bardzo, nie? Ktoś chce tutaj inwestować? To dziwne. No. Nie, czemu dziwne? Zostało trochę, jakby, wiesz, no... Julian, bo tutaj wiecie, po imionach mówicie do burmistrza, Julian wie, co robi. On ma pomysł, ma biznesplan. No, w końcu jest Sandersem. To wiesz... Są dobrzy. No, nie do końca ufam demokratom. Okej. No, także burmistrz znajdzie czas dzisiaj dla ciebie. Powiedział mi, że o 17:00. Super. Poczekasz? Tak, pewnie. Dzięki. A w jakiej Gratuluję. sprawie? Gratuluję. Mogę spytać? Życie. Co u ciebie w ogóle? Tak patrzę na ciebie, wiesz, ty ciacho dla niej jesteś, bo ona jest taka... Jak ktoś lubi krąglejsze dziewczyny, to ładna, nie? Ale tak powiedzmy, ja to opiszę innymi słowy. Ona ma tak z 1,60 m parę, może 70 wzrostu, jakieś 110 kg. Nie? No, w porządku. Przyjmuję taki amerykański styl uśmiechu, to jakby nie było Fajnie, źle, to fajnie. jest zawsze dobrze, No. nie? Everything is fine. Jakbyśmy mogli ci jakoś pomóc z ojcem, to mów, nie? Wiesz, że nasza społeczność jest bardzo zżyta. A Julian też jest chętnie pomocny. Nie wiem. Na wszystkim jest ciężko teraz, nie? Ale jakby tej fali samobójstwa mogę zrozumieć. No, straszna sprawa. Walka nie Brak kończy. pracy, brak perspektyw. Niektórzy się poddają. Nie jest łatwo. Ale porozmawiamy o czymś serdecznie. Co u ciebie, powiedz mi? I tam, wiesz, zaczynacie taki small talk, który ona... No to, dokładnie. I ty jak to wyczuwasz, że ona jest zainteresowana? Chłop jest wolny, ma farmę, nie? Ona miała jakieś tam problemy, znaczy nie interesowałeś się ludźmi tutaj, ale wydaje ci się, że jakiś problem z mężem. Tutaj dużo osób zostało opuszczonych, gdzieś wyjechało, zwiało po prostu. I tu masz chyba ta sama sytuacja, nie? Gdyby nie to, że trzymają to coś w pracy, że Julian jest przystojniakiem, nie? Ten cały Silvers, nie? Że tutaj jest to naprawdę taki bardzo wymuskany facet, naprawdę przystojniak.
dobrze skrojony i nagle słychać tam śmiech, w ogóle wiesz, ludzie przychodzą, Teddy nadaje, będzie za chwilkę godzina fryzjera, myślę, że wy zdążycie, znaczy myślę, że pozwolisz, że przeskoczymy jeszcze, Natasza, czy dać ci scenę? jasne. Bo ja bym chciał zamknąć scenę z tym, z oddaniem dzieciaka. Nie? Słuchaj, podjechałaś do miejsca, które dosyć dobrze zna. Jedziesz ze mną? Tak, jedzie za tobą jak cięta ten samochód. Kleił. No nie ma do kogo się przyczepić po prostu, nie? A cię lubię. No, dojechaliście do gorszej części, to znaczy to nie są już farmy, to jest taka ulica boczna, prowadząca w stronę wzniesień, już końcówka właściwie samego miasteczka, tam dalej zaczynają się te pojedyncze jakieś tam zabudowania typu farma. To jest droga na kopalnię, jedna z bocznych dróg na kopalnię, która już została zamknięta. I widać zachwaszczone, zaśmiecone, zazłumowane podwórko. To nigdy nie była dobra wizytówka tego miasteczka. I to wygląda trochę jak slumsy Nowego Jorku, takie zamieszkane przez mniejszości etniczne, nie? To dla ciebie, Hubercie, a właściwie dla Toniego informacja. Trochę za ten i widać, że siedzi gościu, taki, patrzy na radiowóz, zrobiony jest już od razu. Jest godzina 13 może 14 się zbliża, a gościu jest rozchłestana koszula, czapka oczywiście na zasadzie uczynimy Amerykę wielką, nie? Żylaste przedramiona, wytatuowane, wydzierane, pocięte, pobliźnione. Miał wypadek przy pracy. Są tanie Taka czapki, ziemia, chcę powiedzieć. krótka katana narzucona na taką żoną bijkę po prostu. Spodnie more. Kupa kiepów niedopalonych do niego. On już jest zrobiony tym amerykańskim piwem, ale też oprócz piwa ma coś kulturalnie, że tak powiem, w worku papierowym, żeby nie było. Jakiegoś whiskacza. I tak spogląda na ten radiowóz. Widzi, jak ty go wypuszczasz, gówniarza po prostu. Tak oczy mu się zwężą. Co znowu zrobił? Tak bełkotem już lekkim, nie? Dzień dobry, panie O'Brien. O, nasza Lili. Ale się urosła. On tak jest starszy od ciebie z 5-6 lat, więc... Aha, myślałam, że więcej. No nie, no jeżeli ten ma 13 lat, ten ma 40, no on ma 40. A no to ja mam 33, no to tak. No to mówię, Okay. może 7, nie? Także jak ty byłaś tam mało lata, to ale jak podrastałaś, to się mógł tym interesować jako chłopak, nie? Na szczęście jego żony nie widać, nie? Ale słychać jak się tam, słychać radio, Teddy coś tam przez radio nadaje, nie? I słychać jak ono myć. I słychać jakieś sprzątanie, ty! Gdzie schowałeś to i tamto, nie? Taki wiesz, pijacki lekko głos. Pierdalej, policja przyjechała. Nie? I gościu wstał, uśmiechnął się, dentysty też dawno nie odwiedzał. Tatuaże oczywiście, orzeł amerykański, godło. Ja podchodzę i mam... Naga babka, nie? I krzyż. Mam... No, tak pcham tego młodego. Młody jest teraz spięty, już nie jest taki chojraczek, nie? No. Co odjebałeś? Nic, tato. Czepiają się jak to psy, nie? Ej, młody. Zachowuj się, ładna pani cię przywiozła. To jedyna szansa, że szedźesz z ładną dziewczyną do samochodu. Gówniarzu niedojebany. Właś! Później się policzymy, nie? Dzieciak tak wystraszony, nie? No, tak. Pobił młodego. Dzieciaki się biją. O co awantura? Jak on ma na imię? On się nazywa Jim, a jego ojciec nazywa się Tom. Tom, no tym razem to wygląda bardzo źle. I nie myślę o zwykłym pobiciu, tylko nie wiem, jak to będzie wyglądało później. Młody jest zawieszony do końca wakacji. On i tak z tej szkoły I zobaczymy, co wynosi. będzie dalej, bo no, w tym momencie jest po prostu niebezpieczny. Kurde. Co on nawywiał? Ja się nim zajmę, przypilnuję. Patrz takim mętnym wzrokiem na ciebie, na zasadzie, bardziej wiesz, trudno skoncentrować na twarzy. Widać, że jest seksistowski. Jak... A to kto? Tak, bo ty wysiadłeś? Czy Tak, ja siedzisz w wysiadłem samochodzie? i się przysłuchuję. No. Jak podchodzę... Twój chłopak? My w tym samym czasie, no! Iu! Nie, ja podchodzę do niego i pierwsze moje pytanie to... Stać się na lepszych. Czy widział pan może tego człowieka? I młody, Kurwa, a brzydszy niż mój kuzyn. A kuzyn najgorszy. widziałeś tego gościa wcześniej? Nie. Mówi prawdę? W sensie jestem w stanie Tak, ocenić? tak. Okej, to w takim razie... Kto to? Zainteresował się? Mój stary znajomy, szukam go. Tutaj? Zgubił się w Ty lesie. weź lepiej się schowaj do domu, idź do matki, powiedz co zrobiłeś. A potem pogadamy. Nie? Dobra, tato. Nie pokazał tego słynnego palca, ale jak ojciec się odwrócił, zobaczyłaś. Nie? To już było do ojca, nie?
I to się da jakoś załagodzić, nie? A jak trzeba będzie, to ja z kimś tam pogadam. No już teraz mam trochę problemy, wiadomo, zamknąłem Tom, kopalnię, ale... Ja nie wiem, jak to będzie dalej wyglądać. No co, chcecie go zabrać? No nie możecie zabrać dzieciaka od rodziny. Ostatni jaki nam się ostał. Powiedziałam, to nie ode mnie już dużo tak naprawdę zależy. On zrobił, co zrobił. No Ale jak to jest dzieciaki, no poza pobiją moimi się. rękami. Powią, no przecież jaka byłaś? Biłaś się jak byłaś młoda? Byłaś się. Jak chłopak, pamiętam. Nie zabijam nikogo. A on zabił? Zobaczymy później. O, grubsza sprawa, no. Mówię, że to jest już... Przekroczy pewną granicę. Ale co, Dawno cegłą go uderzył, czy jak? Nie mam pojęcia, czym dostanę raport, będę wiedziała, przyszłam tam później. Tom, w każdym razie, jak będę widziała młodego następnym razem, to mam nadzieję, że nie będzie wyglądał podobnie jak jego ofiara. No nie, palcem nie kiwnę. Ja też w tym momencie, jak ona to powiedziała, to ja tylko tak podnoszę pistolet, sprawdzam, czy są wszystkie kule. Mam takiego samego, O, czyli wie tylko pani... krótszą lufę. No nie Ale to działa nie to. chodzi To ma o długość dłuższą. lufy, tylko jej grubość. Tak, i więc patrzę sobie na niego, chowam go i mówię, dowiem się. Tak. Jeśli młodemu... Mogę. Dymasz ją? Jeszcze nie. Nie słyszałaś tego. Jak ja Nie, bo blisko staliście. On cię owiał tym zapachem whisky zmieszanej z piwem, nie? I potem, takim przeżartym po prostu brudem potem. Dobra, ja jeszcze mówię do niego. Szczęściarz. W takim razie... Jedna z ładniejszych w miasteczku. Jak podchodzę bliżej, to Nasza mówię, mała Lilith. Dobra, to jeżeli dowiem się, tak będąc już bliżej do niego, jeżeli dowiem się, że młody pojawi się gdzieś w mieście z siniakami, to przyjdę tu porozmawiać o tym i nie będzie to miła rozmowa. Ja lubię niemiłe rozmowy. Już wiele razy niemiło rozmawiałem, nie? A będziesz tą blachę na szyi nosił, czy ją zdejmiesz? Bo wtedy to może być inna rozmowa, nie? Myślę, że przyjadę tutaj może po pracy na spacer. Ale na nas już czas. Tak. jak przyniesiesz flaszkę, to nie ma sprawy. Tom, Tak, Lilith? informacje, jakie będą dalej, co z młodym, to jeszcze nie wiem, więc będziemy informować na bieżąco. Trzymajcie go na oku. To chyba jego problem, nie nasz, nie? Niestety rodziców, ale... Trochę wasz. Nawet Derek kazał cię pozdrowić, wiesz? I w tym momencie, jak powiedziałeś, Derek kazał cię pozdrowić, to... Spotkałem się z nim na piwie wczoraj wieczorem. Moja po prostu, no nie, że blada się zrobiłam, Tak. tylko zacisnęłam usta mocno. Ciekaw jestem, jak zareagujesz, że masz nowego faceta. Zaśmiał się tak obleśnie. Wróciłam się i wsiadam do auta. Miło cię było widzieć, Lilith. Jak wracamy do samochodu, ona ma pierwszy zaparkowany, ja drugi, więc przez chwilę idziemy razem, to mówię, jeżeli Derek wygląda jak ten gość, to masz niesamowity gust do mężczyzn. I idę dalej do siebie, wsiadam. I słychać tylko Jim, kurwa, musimy porozmawiać, nie? I tak odwrócił się takim i do tego baraku. Jak on powiedział, że musimy porozmawiać, to ja wziąłem pistolet i... A on już cię nie widzi, bo się odwrócił plecami. Ale ja nie? strzelam w powietrze. Tak. O! Ach, ze mnie gapa. Nie zaciągnąłem kurka. Chowam. Co się stało? Jak spojrzał. Nie, po prostu idę już, nie Słyszysz, przedwczesny wystrzał. W łóżku też tak ma? To znajdź prawdziwego faceta. Jeszcze się spotkamy i wsiadam do auta. I tak gościu ci pomachał taki, widać rupieć taki, nie? No. Może ma. Taki Dobra. white trash to nazywają, Tak, nie? tak, Po prostu. tak. I to jest taki typowy przedstawiciel. On już nawet jak była kopalnia, to parę razy z niej wylatywał, nie? Z ciężkich robót kopalnianych. I Mhm. teraz się stoczył totalnie, nie? Jego żona to już jeszcze gorzej jest. Ona tam ma jakieś mocne problemy. Musi nie pan swoją lufą o Nie, łeb. no, Słuchaj, fryzjer. Długo wyczekiwany fryzjer. Godzina 15, nie? Przyjechałaś pewnie na miejsce. Dobra, a jak ta woda, powiedz mi, Wiesz, sprawdziłam, czy są jakieś Wyniki substancje. są w porządku, żadnych substancji. Żadnych- Jest tam oczywiście jakieś lekkie, nie wiem, skażenie czymś, nie? Ale takim powiedzmy, ale czymś w sensie na przykład przekroczona wartość jakichś tam chloranów, coś z filtru trzeba by było zmienić, ale nie ma nic, co by... Okej, to niedobrze. No. Znaczy musisz to zgłosić gdzieś tam w centrali, poprosić o wymianę i tego typu rzeczy. że po Tak, prostu zwłaszcza, że jest my trochę za bardziej ozonujemy przechlorowana, wodę. no, czy ozonowana, czy coś takiego po prostu. Odbiega to troszeczkę od normy, ale nie ma żadnych substancji psychoaktywnych czy czegoś takiego. Okej, no to o to mi chodziło. Ale tak czy inaczej, ja w ogóle w międzyczasie, jak czekam na te wyniki, to oczywiście do tych moich wcześniejszych badań jeszcze dołączam plany miasteczka,
i trasy, którymi biegną, rury, które dostarczają wodę. Sprawdzam, gdzie są domy osób, które popełniły samobójstwo. Sprawdzam, gdzie są przykanaliki. Nanoszę sobie to wszystko na mapę. Sobie analizuj dane. Przepraszam, to będzie z rozumem. Nie, z rozumem to będzie lepiej, wiesz? To co chcesz zrobić? 18. Zaczynasz to nakładać, nie? I oczywiście ty masz swoje obsesje, masz swoje przekonania. Tak, szukam wzorca. Jakby... Dziury we wzorcu, może Właśnie tak. o to chodzi, że na razie nic w tym nie widzisz, nie? Ale kiedy tak przyglądasz się tym planom, nie? Czekając na wyniki, intuicja ci mówi, że ty masz rację. Może nie chodzi o wodę, ale o coś innego. Tylko jeszcze nie wiesz co. Może woda jest przykrywką. No dobra, burza mózgów, zastanawiam się w takim razie. Albo wrócę do tego później, bo już jest 15, patrzę na zegarek. Co łączy te 5 rodzin, 5 samobójstw? Zapamiętać, burza mózgów. Dobra, wsiadam do samochodu i jadę. Chodź, Droplet. Droplet idzie. Droplet idzie. On ciebie słucha jak nie kot, jak pies. On nie idzie jak pies. No tak sobie oczywiście. O, ale słuchacie, tak. Rzadko koty słuchają swoich właścicieli. Słuchaj. Droplet nie słucha, bądźmy szczerzy, wtedy, kiedy chce nie słuchać. słuchać. Tak czy owak fryzjer. Dawno nie byłaś u fryzjera. Powiedzmy. Dawno nie byłam u fryzjera. On jest w miasteczku, blisko ratusza, na głównej ulicy. W takim typowej zabudowie. Nie? Zostawiam samochód w bocznej uliczce. W samochodzie zostawiam, Droplet zostań, pilnuj, telefon, laptop, wszystko, całą elektronikę zostawiam w samochodzie. Idę i oczywiście patrzę, czy ktoś mnie nie śledzi, oglądam wystawę, zachodzę sobie gdzieś tam do sklepu, nikt mnie nie śledzi, Nie, okay, mało kto jest na ulicy. To idę do fryzjera. Słuchaj, fryzjer. Pachnie, to jest damsko-męski, w sensie, że tutaj macie jednego. Kiedyś były 2 czy 3 nawet zakłady, ale ostał się właściwie jeden taki w centrum i jeden gdzieś tam. No i dziewczyny powiedzmy dorabiają sobie prywatnie, robią jakieś tam pasemka, paznokcie i inne pierdoły, nie? Mężczyzna, który tutaj przyjmuje starszym facetem, około 70. Ma swój fartuch, wypielęgnowaną równą brodę, głębokie spojrzenie takich bardzo jasno-niebieskich oczu. Kiedyś musiał być bardzo przystojnym mężczyzną. Zawsze jak tutaj przychodzi, zwracasz uwagę na to, jak on ma ślicznie wypielęgnowane paznokcie. On po prostu pachnie, ubrany jest i trąca ci kochającym... Jest miłym człowiekiem. Jest po prostu prawdopodobnie zorientowany bardziej na swoją własną płeć, nie? Przy czym jest bardzo miły, on zna większość ludzi. Nie jest tutaj długo, to znaczy ty jakby wróciłaś 5 lat temu, mówiłaś, nie? Czyli jak wróciłaś 5 lat temu, to on już tutaj był, ale jak byłaś dzieciakiem, to go nie było, nie? On jest jakieś kilkanaście lat tak naprawdę, nie? Ale już się wżył bardzo szybko. Tak. Spojrzał na włosy, tak ojej, no trochę roboty przy tym będzie. Siądź. Ojej, myślę, że nie ma co się kłopotać. Siadaj, proszę. Możesz podciąć mi końcówki. Ładne końcówki. Ale najpierw... Pachnie bardzo ładnie, nie? Tak perfumami. Zostaw telefon na zapleczu. Ja mam tylko ten stacjonarny. Telefon komórkowy trzymam w domu. Uśmiechnął się. Na pewno? Patrzę po jego Okej. Wierzę mu, ale i tak... Gdybyś była miłym panem, to może bym dał się przeszukać, ale jestem już trochę starszy i... Dobrze. Tak czy inaczej patrzę, czy gdzieś tam ma w kieszeniach coś, co może wyglądać. Jakieś nożyczki, brzytwa, takie rzeczy po prostu są, nie? Siadaj, proszę. Dobra, końcówki. Jesteśmy sami? Powiedz mi, Margaret, trochę, bo ty miałaś tutaj rodziców, masz kogoś jeszcze w miasteczku, czy już sama jesteś? Miałam dziadków. Co się z nimi stało? No, dziadkowie odeszli, a mama rozwiodła się z tatą i wyprowadziła się do West Wendover. Coś mi mówiłaś, tylko wolałem się upewnić po prostu. Więc moja matka mieszka w West Wendover, a ojciec się wyprowadził do Los Angeles. Nie wiem, czy twoja babcia zdążyła ci powiedzieć, że przyjaźniliśmy się ze sobą. Często przychodziła tutaj po śmierci twojego dziadka. Nie? Tak zaczyna szczękać nożyczkami, prostując ci włosy, nie? Przycinając. Widzisz, co się dzieje? Wiem, że masz teorię. Tak, dotarłam do informacji. Jesteś blisko. Ale tu nie chodzi o spisek. Chodzi o coś dużo groźniejszego.
Cóż może być groźniejszego od próby wyeliminowania najbardziej wartościowej części społeczeństwa. Stare ofiary? Zmarli, którzy domagają się grobów? Tajemnica koperów? Wiele rzeczy w tym miasteczku nie jest takie, jak się wydaje. Co to tajemnica koperów? Nie słyszałam o tym, babcia mi nie mówiła. Tak uśmiechnął się. Niedługo. No mów, co wiesz. Spokojnie, możesz mówić. Nikt mnie nie śledził. Zastanawiam się, na ile jesteś zorientowaną na pewne sprawy kobietą. Chcesz pomóc tej społeczności, ja również. Mi nie zostało zbyt wiele czasu. Właściwie nikomu to nie zostało zbyt wiele czasu. Muszę bronić tej społeczności. Gdybyś wiedział to, co ja wiem, gdybyś wiedział, kto za tym stoi. Oni chcą naszej zguby. Oni chcą, byś myślała, że chcą naszej zguby. Oni chcą nami rządzić. Oni chcą, żebyśmy byli Ależ, bandą bezmyślnych, żebyśmy postępowali jak stado bydła, które idzie za przewodnikiem albo da się popędzać batem. No, tu się z tobą zgodzę. To zawsze było ich celem. Byś nie odkryła tego, co jest prawdą. Cicho. Nożyczki pracują, nie? Więc jeśli cokolwiek wiesz, możesz mi powiedzieć? Wiem, że ofiar będzie więcej. Bo się gniewają. Bo trwa wojna. O nas wszystkich. Tutaj. Wiem, że jedna z nich umrze niedługo. I wiem, że w jakiś sposób jesteś w to wmieszana. Ja? Tak, ty. Tyle mi się udało ustalić, mieszkając w tym miasteczku. Ale teraz... Q cię przysłał? Rozmawiałeś z Q? Może. Nie mogę tego potwierdzić, ani nie mogę zaprzeczyć, przecież wiesz. Nożyczki pracują. Uśmiecham się. Człowiek. Pewne ręce bardzo pewnymi ruchami. Powiedz. Oni za tym stoją. No wiesz kto. Mhm. Pokazuje tak jakby, wiesz, pejsy. Rothschild. Poniekąd. On się przygląda tobie, tak widzisz, jak on cię obcina gdzieś tam z tyłu, a jego oczy jakby śledzą twoją twarz w lustrze, nie? To są teraz bardzo przenikliwe oczy, bardzo czujne, bardzo inteligentne. Słuchaj, ja Nie mieliśmy okazji rozmawiać. coś odkryłam, jakiś wzór. Mów. Potrzebuję wspólnego mianownika, muszę się nad tym głębiej zastanowić. Pytanie, czy mogę ci zaufać? Jak mogę udowodnić, że możesz mi zaufać? To jest dobra odpowiedź. Takiej odpowiedzi oczekiwałem. Fryzjer w małym miasteczku wie dużo. Nim tu przyjechałem, mieszkałem w innym miejscu. Ale tu jest coś cennego. Coś, co daje dużą przewagę nad innymi, jeśli wie się, jak to wykorzystać. Niedługo zacznie się to piekło. Zacznie się ode mnie. Od ciebie? Mhm. To już nieuniknione, wiem o tym. Za dużo wiesz. Spokojnie. Dlatego szukam kogoś, kto weźmie na siebie ciężar powstrzymania tego, co się dzieje. Możemy... Wiesz, ta Lilith, ona wygląda na ogarniętą osobę. I jeszcze mi nie wierzy, ale musimy ostrzec mieszkańców miasteczka. Nikt mi nie wierzy. Kiedy mówię, że staną się zakładnikami w To tej nie ty walce. wybierzesz, to one wybiorą. Wybiorą dzisiaj w nocy. To nieuniknione. Wiesz, kto za tym stoi? Domyślam się, kto za tym stoi. Domyślam się, kto chce ciągnąć z tego to, co Zyski? ciągnął do tej pory. Giną dorośli, nie porywają małych dzieci, więc to... Nie możemy iść w kierunku Clintonów i establishmentu hollywoodzkiego raczej. Więc tu musi chodzić o coś innego, nie krew dzieciaków. A zawsze chodzi o krew dzieci. Zawsze chodzi o ich życie i ich cierpienie. Będę potrzebowała więcej informacji. Wiem. Będę To potrzebowała... było nasze pierwsze spotkanie. Właściwie jest nasze pierwsze spotkanie. Nie licząc tych, które odbywałaś przy zwykłym
cięciu włosów. Ja muszę pewne rzeczy przemyśleć. Muszę Rok wiedzieć, temu? czy to jesteś ty. Czy to na pewno jesteś ty. A jak mogę ci to udowodnić, że ja to ja? Nie ty mi to udowodnisz. One zdecydują. Poszperaj. Popytaj. Badasz wodę. Mhm. Powinnaś badać coś innego. Woda to klucz. Nie, coś innego Woda jest to kluczem. życie. Nie, coś innego jest życiem. Ale też składa się z wody. Możesz ile szukasz. Nie mów, że wierzysz w chemtrailsy. To jest nieracjonalne. Ja już się nad tym zastanawiałam. To jest zbyt randomowe. Nikt nie będzie zrzucał ci chemikaliów na głowy w sposób totalnie przypadkowy. Krwi, Wyniesienie 1 kilograma ciężaru na 10 tysięcy, 30 Nie, tysięcy. Margaret, mówię o krwi. O krwi. O tym, co masz w krwi. Co każdy z nas ma w krwi. Nie jestem biologiem. Tylko hydrologiem. Trzeba być biologiem, by znać się na krwi. Trudno uwierzyć w to, że byłem żołnierzem. Uśmiechnąć. Jest czerwona, czasem jest natleniona, a czasem nie. Ma żelazo albo nie. Ja mam na przykład go za mało. Widzisz, Margaret, krew? Tak. To coś więcej. Można ją poświęcić. Można ją przelać. Można ją wykorzystać. Można też psie krwie. Hm. Nie, no Mogę ci zaufać? oczywiście, ale ja już jestem taka... On coś bredzi, staruszek. To dobrze. Mam już taką minę. To No, dziś albo jutro przekonasz się, że miałem rację. okej, nie chciałabym, żeby... Słuchaj się w radio, zaraz się zacznie. Dobrze, zaraz Słuchaj wyraźnie. słucham. Zrobię głośniej. Jeśli mówisz o tym, że mamy mało czasu, tak zrozumiałam. 2, 3. I słuchajcie to Diversa. I moje drogie Silver Twins, chciałem się pożegnać. Już. Ja jadłem Ojej. sobie, słuchałem tego. Tak, wszyscy No. słyszeliście, nie? I ty w barze, bo to mówię, naprzeciwko usłyszałeś strzał, po prostu ten, jakby To nie tylko w zaraz radiu, nie? tylko- Ludzie, bo zrobiła się cisza, takie, jeszcze było takie jebudów, jakby coś upadło. Nie? Ja w tym momencie Ty automatycznie... Ty Nie, widzisz jak... bo... ja jadę do radia szybko. No ja jadę do radia! Ty nie wiesz, gdzie jest radio, ale, Ty nie wiesz, gdzie jest radio! ale Ja wiem, jakby gdzie jest radio. mogło się widzieć, wiesz, ty jesteś czujny. Nie wiesz, nie widziałeś. Nie, bo to było tuż przy tym, przy was. On widzi, że ja nagle No, ten to był mój pomysł, ale skręcam proszę. i ty jedziesz za mną. Zanim ona to zrobiła, ja mówię, patrzy jedź na do ciebie radia. ten, Nie masz tego. patrzy na ciebie fryzjer, nie, czyli... Czy ty potrzebujesz pomocy? Czy ty potrzebujesz ochrony? Nie. Ja potrzebuję, byś uwierzył. Dobrze, Usłyszymy się rano, dobrze, albo wcześniej. dobrze. No. Okej, wychodzę. Tej nocy one będą wybierały. Czy potrzebujesz pomocy albo ochrony? Nie ja. Ja mam zabezpieczoną piwnicę. Nie potrzebuję. Okej. To jutro z rana spotykamy się. Poczekaj, coś ci dam. Mhm. Jutro ci się mogą przydać. Klucze, nie? Od czego te klucze? Od mojego mieszkania. Słuchaj, powiedz mi, co wiesz. Nie mogę. Może to jakaś hipnoza zbiorowa? Może jestem... Dobra, okej. Wyglądasz na zdjęciach prawie jak ona. Uśmiecham się. Takie chińskie przysłowie jest, że masz zawsze mniej czasu niż ci się wydaje. Tak, uśmiechnął się. Czasu mamy aż za dużo. Tylko czasami nie zdajemy sobie sprawy ile. Okej. Jutro spotykamy się, będę miała jakieś rozwiązanie, a ty mi wtedy powiesz to, co powinnam wiedzieć. Margaret. Jutro zajmiemy się tą sprawą. Dzisiaj już jest za późno. Okej, ja teraz jadę do siebie, w ogóle wsiadam do samochodu, jadę do I tak, siebie do Jak chaty. wychodzisz, A, jeszcze mu płacę Znaczy, jeszcze. no bo nie zapomniałam. musisz, nie? Oczywiście. Ale jak wychodzisz tak, jak zamykasz drzwi, to masz wrażenie, że on do kogoś coś powiedział, nie? Tak jakby, albo do siebie, nie? Mhm. Nie wiem, chciałaś to usłyszeć? Mhm. No to usłyszałaś, nie? Jak zamykałaś drzwi? Nie wiem, czy jest gotowy. I jeszcze
Chyba jest zbyt miękko. Nie bardzo. Wszystko to jest dziwne. I tak Dziwniejsze u niż was się wydaje. konsternacja. Teddy ktoś tam rzucił, nie? Na tej zasadzie. Wy tam pisk hamulców i tak dalej. Nawet burmistrz tak przełknął ślinę. Zbladł, nie? Przepraszam cię, zapisz mnie proszę na tą 17 do burmistrza. Pójdę zobaczyć, co tam się stało. I tam, Mówię takim pewnym głosem, bo dla mnie wystrzał jest jakby w ogóle, nie wiem, jakby No. życie na... wiesz, ludzie niektórzy zamarli, nie? Ale ty nie. Dla ciebie to jest... Wstaję, macham wszystkim i przychodzę na drugą stronę. Masz drugą stronę ulicy, więc pewnie będziesz tam Tak zostań. pierwszy z których odważniejszych. Mhm. Bo jeszcze ludzie nie wszyscy zorientowali się, pomyśleli, że to żart, zamarli. Samochody dopiero nawracają, więc widzisz Włączyłam sygnał. rozgłośnię radiową, drzwi oskrzone. To jest takie nieduże pomieszczenie. Kiedyś była tutaj gazeta, ale media typu gazeta, one się nie sprawdzają, więc właściwie można wejść z ulicy, nie? Kiedy wchodzisz z ulicy, pierwsze co widzisz, to widzisz biurko, bo on tam sam pracował, nie? Pracował, bo mówię w czasie przeszłym. Tablica pełna jakichś tam wykresów, znaków, innych rzeczy, nie? I jest ta cała radiostacja, zasunięte rolety odsłaniające, znaczy odcinające obraz od ulicy, tej takiej głównej ulicy. I jest radiostacja zachlapana krwią, treścią mózgu, szarą masą. Nic nie dotykam na to, że pewnie I leży będzie Teddy, to obejrzeć. właściwie Czy ktoś leży tutaj Teddy, nie- właściwie nie, on siedzi, bo on sobie strzelbę przyłożył do brody, dubeltówkę i nacisnął, więc wszystko, cała zawartość poszła naokoło. Na sufit, na ścianę, skapuje jeszcze, jak wchodzisz. Także generalnie stanąłeś w wejściu, po prostu jakby nic nie dotykając i chwilę później, dosłownie chwilę później hamuje, bo już byliście bardzo blisko. 1-2 samochody i biegną ludzie z komisariatu, bo oni też słuchają audycji, nie? Chciałbym, żeby sobie rzucił narzut na duszę. Jako pierwszy, który tu jest, nie? 8. Czujesz się trochę tak nie bardzo, widząc trupa. Nie dlatego, że widok trupa jest dla ciebie czymś nie tego, tylko dlatego, że znałeś Teddy'ego. On był bardzo radosnym człowiekiem. Nie? A teraz właściwie ciężko go poznać. Pewnie nie poskleję. I słuchaj, hamujesz, widzisz stojącego... Przypominam się, mam taki mały flashback z Syrii, jak jeden samobójca z bombą próbował do nas podbiec i go zdjęliśmy, ale wybuchł. No. Było mniej więcej takie coś właśnie Tylko, na że ścianach więcej. wszędzie wkoło, tylko że więcej. Jak jechałam, Widzisz Jamesa, który... Jamesa jak zna. jechałam jeszcze, to wyzwałam jakby i mówiłam, że Słyszeliśmy. jedę na miejsce i Stoję w otwartych drzwiach i tak jakby... No stoi w otwartych drzwiach James, ty go znasz, nie? 2 samochody parkują, on stoi tak jakby oniemiały i tam już schodzą się w ogóle ludzie, którzy byli w barze. Ci, co wyszli za Jamesem, bo to trochę tak działa pod względem instynktu psa. Wiecie, pies da sygnał i inni pójdą za nim, nie? Burmistrz się pojawił się mężczyzna koło burmistrza, ty go znasz. Nawet nie musisz rzucać. Ty znasz tego gościa, on jest z kartelu. Okej. To znaczy, nic mu nie udowodniono, ale ty wiesz, że pracując incognito, tak, jak ja to mówię, czyli incognito, wiesz, że on pracuje dla karteli z Meksyku. Narkotyki, Jest żywy szansa, towar. że on mnie pozna? Bardzo znikoma szansa, ty po prostu znasz go, nie widzieliście się nigdy, nie spotkaliście, ty go znasz z działań rozpoznawczych. Ty rozpracowałeś mafię, czyli słowo mafia, dla mnie wystarczy, że to były gangi na przykład związane z irlandzką mafią albo z nazwiskiem irlandzkim miałeś powiedzmy, albo włoską, tak? Włoska raczej nie, bo oni są hermetyczni. No tak. Ale ich działalności przestępcze ścinały się czasami z kartelami, tak? Ja też znam narkotykowymi. meksykańskie, te takie, wiesz, gdzieś tam... Meksyk to brazylijskie. głównie wchodzi oczywiście na tereny południowe, Teksas i tego typu rzeczy. Nowy Jork owszem, ale to jest jakby za pośrednikami, mają mocny podział tej przestępczości. Ale gościa znasz go, nie potrafisz powiedzieć jakie to jest nazwisko, imię i tak dalej, ale wiesz, że widziałeś go na sprawach rozpoznawczych, kiedy przygotowywałeś się albo w trakcie pracy operacyjnej po prostu. On stoi normalnie, ma swojego ochroniarza, który wygląda typowy cyngiel kartelu i jest młodym burmistrzem, nie? Który też wyszedł, idzie tam zaciekawiony, zobaczył, bo biegnie też oczywiście Hopper, nie? Biegnie tak trochę zmęczonym biegiem, bo po prostu pierdzielnik jest i tak za duży, a to jeszcze jedno samobójstwo i to takie spektakularne. Ludzie się schodzą, znaczy ludzie, no to nie jest duża gromada, nie? Jak wyszłam i jakby widzę plecy Jamesa, No. trzymam jakby rękę i z takim, jakby to jest pytanie, James? Słyszysz ten Cześć, głos? Lili. Odwracasz się? No, to jest takim Odsuwam- spokojem totalnie. Tak, z takim spokojem. Odsuwam się od drzwi i On nie ma broni przy sobie, Nie mam cokolwiek przy sobie innego i wchodzisz tam jako pierwsza, nie? Lili... Ja stałem w drzwiach, nie? Tak, Lili- nie wszedłem do Tak, środka. tak. Lili, jak słyszysz Hoppera już biegnący, nie? No. Zasapany, zabezpiecz teren, nie?
Słuchaj, tu nie ma co zabezpieczać. No tutaj to nawet jak dla ciebie, małomiasteczkowej policjant jest dużo. Więc ja bym sobie prosił, żebyś wzięła się w garść, nie? Znałaś tego człowieka, lubiłaś go. Weź się w garść, to jest na wolę. Ja pierdzielę. Czyli? No. 6. Mam +2 i wyrzuciłam 8. 4. Dobra, Bardzo słuchaj, go lubiłaś. z miejsc, tak, znałaś tego człowieka, lubiłaś go, parę razy się spotkaliście. Był takim głównym źródłem żartów, anegdot, sercem tego miasteczka. Sercem tego miasteczka, a teraz właściwie widzisz go martwego, właściwie możesz się domyślać, że to jest on. Po ubraniu, po stroju, widzisz to, co z niego zostało, to są 2 punkty stabilności w dół, nie? Po prostu, to jest wstrząsające nawet jak dla ciebie, bo ty tak naprawdę nie miałeś tego typu zbrodniami, że ktoś sobie palnął w łeb. Owszem, Czyli gdzie jestem? zaczynasz od samej góry, idziesz w dół. Rozproszona. Tak, jesteś taka teraz zdezorientowana, zszokowana trochę tą sytuacją, uderzyło to ciebie bardziej mocno niż sądziłaś. Więc widzisz tego gościa, jesteś taka, stanęłaś jak wryta po prostu. Tak. Widzisz tą krew, mózg kapujący, to wszystko jest po prostu teraz utytułane. I jak jesteś tak rozbita, weź sobie rzuć na duszę jeszcze. Nie? 18, dobrze. -2, 16, ale chodzi o to, że... Tutaj im mniej, tym lepiej, nie? I słuchaj, to jest moment. Im mniej, tym lepiej? Znaczy, to jest rzut, którego gracze nie chcą zdawać najczęściej. Ale słuchaj, Lili, ty stajesz jak wryta. Patrzysz, widzisz tę fizyczną scenę i stoisz w wejściu, bo dalej nie weszłaś. To jest małe pomieszczenie po prostu. Zasłaniam wejście praktycznie swoim ciałem. I nagle, tak jakbyś miała zemdleć. Przez chwilę masz wrażenie, jakby zrobiło ci się duszno, ale nie możesz się ruszyć. Jakbyś była sparaliżowana takim wewnętrznym paraliżem. To za chwilkę do ciebie wróci, bo to są ułamki sekund u niej, nie? Więc ty właściwie wyskakujesz z samochodu i masz wrażenie, jakby to pomieszczenie zmieniało się na twoich oczach. Stało się takie bardziej zakurzone, zapyziałe, jakby obracały się to jakieś koła zębate, tak po prostu nie wiadomo skąd, ale to, co najbardziej czujesz, to mała, drobna, zimna dłoń, która wsuwa się w twoje palce. I kiedy spoglądasz w dół, dostrzegasz małą Indiankę, dziewczynkę, która ma czarne włosy, takie opadające jej na ramionach, patrzy na ciebie, taką, ma ładną tą buzię, bardzo ładną, taką harmonijną, patrzy na ciebie, a jej oczy właściwie nie wyglądają jak oczy człowieka, one są całe srebrne, aż lśnią takim srebrnem, patrzy na ciebie, tak delikatnie się uśmiecha i w jej oczach tak jak... To jest ułamek sekundy, to scena może jest opisywana długo, ale to jest ułamek sekundy. Ty widzisz jak w kinie, jakbyś patrzyła na ekran, zbrodnię, której dokonali twoi przodkowie. Ona się rozgrywa tak jakbyś widziała film na bardzo dużym przyspiechu, nie? Uśmiech dziewczynki pojawia się. Pomożesz mi. Ty wiesz, że wyszłaś tutaj, wyciągnęli cię specjalnie. Te wszystkie zgony są po to, żeby cię wyciągnąć z twojej norki, żebyś ty nie była w stanie pracować nad tym całym spiskiem. I że w momencie, kiedy ciebie nie było, tak ci się wydawało, że wejście do schronu było naruszone. Gdzieś zostawili kamery, może jakiś podsłuch. Oni już wiedzą, że ty wiesz.